Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na prawdziwą arystokrację wśród ciast. Przygotujemy sernik królewski, czyli pyszny kremowy sernik otulony warstwami kakaowego ciasta kruchego. Sprawdzi się świetnie na wigilijnym stole, jak i przy wszystkich Waszych specjalnych okazjach. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jaki jest Wasz ulubiony serniczek. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego sernika zaczynam od ciasta kruchego. Do dużej miski wsypuję 300 g mąki tortowej, 100 g drobnego białego cukru, 45 g gorzkiego kakao, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia i niewielką szczyptę soli. Zawartość naczynia krótko mieszam za pomocą rózgi, tylko do równego rozprowadzenia dodatków w mące. Wtedy dodaję do niej 200 g zimnego, pokrojonego w kostkę masła. Tłuszcz wcieram w mąkę przy pomocy siekacza cukierniczego do uzyskania konsystencji ciasta na kruszonkę. Jeśli nie macie pod ręką siekacza, możecie użyć zwykłego noża, robota kuchennego lub po prostu zrobić to dłońmi. W tym ostatnim przypadku zróbcie to dosyć szybko, żeby nie ogrzać masła. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji dodaję do ciasta jedno duże jajko. Zawartość naczynia krótko mieszam przy pomocy drewnianej łyżki tylko do chwili, kiedy mąka wchłonie wilgoć. Wtedy zaczynam wyrabiać ciasto dłonią. Na początku w misce do momentu, aż mogę formować z ciasta duże, dosyć sypkie grudy. Wtedy przekładam ciasto na czysty blat i wyrabiam do uzyskania gładkiego, zwartego ciasta o jednolitym kolorze. Tak przygotowane ciasto kruche formuję w około 25 cm walec. Taki kształt będzie wygodniejszy do trzymania w trakcie ścierania na tarce, ale jeśli chcecie, możecie uformować je w kulę. Uformowane ciasto dzielę na dwie w miarę równe części. Oba kawałki szczelnie owijam folią spożywczą i wkładam do zamrażarki na około 30 minut do zestalenia. Po tym czasie wyciągam jedną połowę ciasta i ścieram ją na tarce o grubych oczkach. Robię to bezpośrednio do natłuszczonej i wyłożonej papierem do pieczenia blaszki o rozmiarach 18 na 28 cm. Starte ciasto rozprowadzam równą warstwą po całej powierzchni, a następnie ugniatam do uzyskania zwartego, jednolitego blatu. Tak przygotowane ciasto gęsto nakłuwam widelcem na całej powierzchni. Zapobiegnie to nadmiernemu wyrastaniu i pękaniu w trakcie podpiekania. Blaszka z kruchym kakaowym blatem trafia jeszcze do lodówki na około 15 minut do lekkiego schłodzenia. Po tym czasie wkładam ją do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na 15 minut. Na tym etapie ciasto nie musi być całkowicie upieczone, chcemy je tylko podpiec. Po upływie 15 minut wyciągam ciasto z piekarnika i odstawiam w blaszce do lekkiego przestudzenia. W międzyczasie zajmuję się masą serową. Do dużej miski przekładam 150 g miękkiego masła i ucieram je za pomocą miksera, aż stanie się jasne i puszyste. Wszystkie składniki potrzebne do przygotowania masy serowej powinny mieć temperaturę pokojową, dlatego zarówno masło, jajka, jak i ser warto wyjąć z lodówki na przynajmniej godzinę przed rozpoczęciem pracy nad ciastem. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji oczyszczam ścianę miski przy pomocy silikonowej szpatułki. Warto to powtarzać co jakiś czas, żeby mieć pewność, że wszystkie składniki odpowiednio się ze sobą łączą. Po oczyszczeniu miski zaczynam dodawać do masła 200 g cukru pudru. Robię to powoli, po jednej łyżce naraz i za każdym razem dokładnie łączę ze sobą zawartość naczynia na niskich obrotach przed dodaniem kolejnej porcji cukru. W ten sposób nie tylko unikniecie dużej chmury cukru unoszącej się w kuchni, ale też łatwiej będzie Wam połączyć ze sobą składniki. Mimo wszystko chwilę to zajmie, więc uzbrójcie się w cierpliwość. Po cukrze dodaję do masy 4 żółtka dużych jaj. Robię to podobnie jak w przypadku cukru, to znaczy powoli, po jednym naraz i za każdym razem dokładnie mieszam zawartość naczynia przed dodaniem kolejnego żółtka. Wiem, że może się wydawać, że to niepotrzebne wydłużanie całego procesu, ale żółtka dodawane w ten sposób połączą się z masłem o wiele szybciej niż gdyby wrzucić je wszystkie naraz.
Po dodaniu żółtek nadchodzi czas na główną gwiazdę sernika, czyli kilogram sera. Ja tym razem używam mielonego twarogu śmietankowego w kostkach, ale równie dobrze sprawdzi się twaróg sernikowy z wiaderka lub trzykrotnie mielony pełnotłusty biały ser. Wybierzcie swój ulubiony. Twaróg łączę z masą w identyczny sposób jak poprzednie składniki, czyli po jednej łyżce naraz na niskich obrotach. Postarajcie się dokładnie utrzeć masę przed dodaniem kolejnej porcji twarogu. W ten sposób unikniecie w gotowym cieście dużych grudek sera. Do przygotowania masy serowej najlepiej byłoby użyć robota stacjonarnego, ale ręczny też daje radę. Kiedy cały ser znajdzie się już w misce, dodaję do niej jedną solidną łyżeczkę pasty waniliowej. Masę serową krótko mieszam tylko do rozprowadzenia pasty, a następnie dodaję jedno opakowanie budyniu śmietankowego bez cukru. Całość ponownie krótko mieszam tylko do połączenia składników. Jeśli z jakiegoś powodu nie macie pod ręką budyniu, użyjcie 40 g skrobi ziemniaczanej i dodajcie więcej wanilii. Tak przygotowaną masę serową na chwilę odstawiam i zajmuję się białkami, które napowietrzą nasz sernik. Do osobnej czystej miski wlewam 4 białka dużych jaj i dodaję do nich szczyptę soli. Białka ubijam za pomocą miksera do uzyskania jasnej, sztywnej piany. Przed ubijaniem białek upewnijcie się, że zarówno miskę, jak i łopatki miksera są czyste i suche. W innym wypadku możecie mieć problem z białkami. Ubite białka ostrożnie łączę z masą serową. Dodaję je w 3 partiach i za każdym razem delikatnie mieszam zawartość naczynia przy pomocy silikonowej szpatułki. Postarajcie się zrobić to w taki sposób, żeby nie wybić zbyt wiele powietrza z białek. Jest nam ono potrzebne, żeby odrobinę napowietrzyć masę, co da nam lekką konsystencję ciasta. Tak przygotowaną masę serową wylewam na podpieczony kakaowy spód i rozprowadzam równą warstwą po całej powierzchni formy. Im równiej to zrobicie, tym mniejsze ryzyko, że sernik będzie wyrastał nierównomiernie i mocno pękał. Oczywiście małe pęknięcia zawsze mogą się zdarzyć, ale według mnie nie jest to jakiś wielki problem, zwłaszcza pod kakaową kruszonką. Po wyrównaniu masy serowej odstawiam formę na bok i wracam do drugiej połówki ciasta kakaowego. Ścieram je na tarce o grubych oczkach, ale nie robię tego bezpośrednio na masę serową, a na duży talerz. Dlaczego tak? Z 2 powodów. Po pierwsze, w ten sposób łatwiej będzie równo rozprowadzić ciasto na masie serowej, bez niepotrzebnego obciążania jej w jednym miejscu. Po drugie, tak mi jest po prostu wygodniej, niż gdybym miał trzymać tarkę bezpośrednio nad blaszką. Po starciu całego ciasta ostrożnie wykładam je na masę serową. Postarajcie się zrobić to jak najrówniej, wtedy unikniecie nierównomiernych kawałków. Tak przygotowany sernik trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza na około 60 minut. Z kakaowym ciastem kruchym jest taki problem, że nie widać, jeśli górę ciasta zbyt szybko się przypieka, więc musicie niestety oprzeć się na znajomości swojego piekarnika. Jeśli wiecie, że za bardzo przypieka kruche ciasto, możecie przykryć je kawałkiem folii aluminiowej. Po upływie 60 minut wyłączam grzanie w piekarniku. Uchylam lekko drzwiczki, blokując je drewnianą łyżką i pozostawiam sernik w piekarniku do wystudzenia. Po około godzinie wyjmuję ciasto z piekarnika i odstawiam do lodówki na całą noc do zestalenia. Następnego dnia pozostaje już tylko wyciągnąć sernik z blaszki i cieszyć się jego szlachetnym, królewskim smakiem. Słodka, lekko waniliowa masa serowa jest delikatna i wprost rozpływa się na języku. Kruche ciasto ma głęboki czekoladowy smak, a jego tekstura przyjemnie kontrastuje z serniczkiem. Razem tworzą idealną, świąteczną kompozycję. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał, życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!